Wolne miasto Gdańsk, powstałe w 1920 roku na mocy podpisanego rok wcześniej traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową, było wolnym wyłącznie z nazwy. Nie było państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego. Jego suwerenność była ograniczona na rzecz Ligi Narodów, Niemiec, Polski i formalnie autonomicznego organu, jakim była Rada Portu i Dróg Wodnych. Polska reprezentowała wolne miasto na arenie międzynarodowej, miała prawo stacjonowania tutaj własnych okrętów wojskowych i wreszcie także posiadała mandat obrony wolnego miasta. Jednak w rzeczywistości Gdańsk był miastem niemieckim. Polacy stanowili zaledwie 10% ludności, a reszta identyfikowała się jako Niemcy lub niemieccy gdańszczanie. Miasto miało być kompromisem, próbą pogodzenia jego niemieckiej tożsamości z polskimi interesami gospodarczymi, które wymagały dostępu do morza. Jednak zamiast stabilizacji, wolne miasto stało się punktem zapalnym w relacjach między Warszawą a Berlinem. Miało rozwiązać polsko-niemiecki spór o strategiczny port u ujścia Wisły do Bałtyku, ale w rzeczywistości stało się kolejną areną rywalizacji. Napięcia nie ustawały ani na chwilę. Gdańsk nie był symbolem pokoju ani udanym kompromisem. Stał się miejscem niekończących się konfliktów i narastającego antagonizmu, który w ostateczności doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Jan Daniluk, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszamy Was do opowieści o Gdańsku z okresu międzywojennego. Na prastarej ziemi pomorskiej, u ujścia królowej rzek polskich, leży Gdańsk. Miasto z Polską od wieków związane, jej możnej opiece zawdzięczające rozwój swój i dobrobyt. Na początku lat 20. wolne miasto Gdańsk zyskało nowe, dość nieoczekiwane oblicze. Niemal z dnia na dzień stał się jednym z najważniejszych portów migracyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, przez który przewijały się tysiące ludzi. Uciekinierzy z ogarniętej wojną domowej Rosji, przedsiębiorcy liczący na miejscu na szybki zarobek, czy powracający zza oceanu Polacy, którzy chcieli rozpocząć nowy etap życia w odradzającej się II Rzeczypospolitej. W tym samym czasie w Sopocie powstało pierwsze legalne kasyno w tej części kontynentu, symbol luksusu, ale i magnetyczne centrum szemranych interesów. Nie wszyscy jednak chcieli pogodzić się z nowym statusem Gdańska. Część mieszkańców opuściła miasto, wybierając Niemcy, nie mogąc zaakceptować odłączenia od Rzeszy. Ale to nie tylko ludzie zmienili Gdańsk. Jako quasi-państwo położone na styku dwóch wrogich sobie mocarstw, pełnił on funkcję obszaru tranzytowego, a jednocześnie był zdemilitaryzowany, bez armii, a co za tym idzie, bez odpowiedniego prawodawstwa. Brak przepisów choćby o karaniu za szpiegostwo stworzył idealne warunki dla przemytników, fałszerzy i wywiadowców. Gdańsk stał się miastem kontrastów, miejscem, gdzie wielka polityka mieszała się z przestępczym podziemiem, a między urzędnikami i handlarzami krążyli szpiedzy. Gdańsk stał się miastem idealnym dla tych, którzy pragnęli pozostać w cieniu. Gęsto zabudowane centrum, plątanina wąskich uliczek, tętniący życiem port. Wszystko to sprzyjało anonimowości i dyskrecji. Główne i stare miasto były pełne ukrytych przejść, zaułków i tajemniczych lokali, w których z łatwością można było zniknąć w tłumie. Miejsca spotkań były równie różnorodne, co ludzie, którzy się w nich pojawiali. Eleganckie restauracje, gdzie przy lampce wina omawiano interesy, sąsiadowały z mrocznymi spelunkami, w których szemrane rozmowy ginęły w gwarze i dymie papierosów. Sceneria jak z filmu szpiegowskiego, tyle że była prawdziwa. Ale Gdańsk to coś więcej niż tylko tło dla intryg i spisków. Był
i w pewnym sensie nadal jest miastem pogranicza, miejscem, gdzie polskość i niemieckość przenikały się w sposób nieoczywisty. Granice narodowościowe były już tu płynne, a tożsamość mieszkańców kształtowała się w obrębie czasem nawet pojedynczych rodzin, w których języki, tradycje i kultury łączyły się w jedno. W polityce ten brak jednoznaczności był jeszcze bardziej widoczny. Podczas oficjalnych wizyt i negocjacji przy jednym stole zasiadali ludzie o nazwiskach, które nie zdradzały ich przynależności narodowej. W trakcie jednej z wizyt polskiej delegacji w Gdańsku można było zobaczyć ministra komunikacji Kühna, komisarza generalnego Strasburgera, korespondenta Sonnenburga i pracownika administracji doktora Weiersa. Spotkali się oni z przedstawicielami niemieckiej strony, wiceprezydentem Senatu Wiercińskim, senatorami Arczyńskim i Jewelowskim, kierownikiem biura prasowego Senatu Lubiańskim oraz przedstawicielem policji Pokrzywińskim. Najważniejszym organem reprezentującym interesy Polski w wolnym mieście Gdańsku był Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie ta placówka stała na straży polskich praw i przywilejów, a jego siedziba mieściła się przy ulicy Nowe Ogrody 27, wówczas znanej jako Neugarten. Na początku XX wieku Neugarten było reprezentacyjną, brukowaną ulicą wypełnioną eleganckimi kamienicami i okazałymi budynkami urzędowymi. Środkiem, tak jak dziś, kursowały tramwaje, a po obu stronach znajdowały się kluczowe instytucje. Jedną z nich był imponujący Landeshaus, siedziba Sejmiku Ziemskiego Prus Zachodnich, a naprzeciwko stał gmach Królewskiej Regencji. W okresie wolnego miasta oba budynki zmieniły swoją funkcję. Landeshaus stał się siedzibą Volkstagu, a gmach Regencji przejął Senat. Żaden z nich nie przetrwał do dzisiejszych czasów. W ich miejscu znajdują się dziś Urząd Miejski i parking Komendy Miejskiej. Ale nas interesuje inny budynek. Ten, który w 1923 roku stał się siedzibą Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wzniesiony w latach 1911-13, zaprojektowany przez Hermana Siberta, pierwotnie mieścił dwa urzędy. Zarząd Budownictwa Wiślanego i Królewskie Kolegium Szkolne prowincji zachodniopruskiej. To neobarokowe dzieło architektury wyróżniało się kamiennymi detalami na fasadzie, a jego wnętrza emanujące elegancją zachwycały harmonijną kolorystyką. Białe sufity, ściany w odcieniach zielono-niebieskich oraz zielone i brązowe drzwi tworzyły spójną, reprezentacyjną przestrzeń. Szczególną ozdobą były matowo-czerwone schody, które nadawały mu niebanalny charakter. I to właśnie ten budynek stał się polskim bastionem w Gdańsku, symbolem ambicji, rywalizacji i nieustannych napięć między Warszawą a Berlinem. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsku powołano, aby zabezpieczyć polskie interesy na terenie miasta. Jego istnienie wynikało z konwencji zawartej 9 listopada 1920 roku między Polską a wolnym miastem. Zaś jego głównym zadaniem było reprezentowanie Polski przed władzami Gdańska oraz Wysokim Komisarzem Ligi Narodów, a także ochrona polskich obywateli i instytucji. Do 1932 roku komisariat działał względnie niezależnie, bowiem komisarz generalny podlegał bezpośrednio premierowi Polski. Później jednak jego działalność podporządkowano ministrowi spraw zagranicznych, co oznaczało ograniczenie swobody decyzyjnej. Mimo to komisariat zachował niezwykle szerokie kompetencje. Otóż przysługiwało mu prawo eksterytorialności, a jego uprawnienia znacznie wykraczały poza standardowe przedstawicielstwa dyplomatyczne RP. Początkowo jego struktura opierała się na 4 departamentach: polityczno-administracyjnym, wojskowym, techniczno-handlowym, skarbowym. Jednak w miarę rozwoju sytuacji w Gdańsku kompetencje komisariatu rosły, a jego struktura zaś stopniowo się rozbudowywała. Ostateczny kształt organizacyjny przyjął w 1923 roku, kiedy składał się już z 10 wydziałów. Komisariat Generalny RP w Gdańsku nie był zwykłym urzędem, bowiem stał się kluczowym narzędziem w dyplomatycznej i gospodarczej rozgrywce o miasto, które było punktem zapalnym między Polską a Niemcami. Pierwsze lata działalności Komisariatu Generalnego były czasem ciągłych zmian, także pod względem lokalizacji jego siedziby. Początkowo od lutego 1920 roku urząd mieścił się w kilku pokojach słynnego hotelu Danzigerhof, który był położony niedaleko.
Było to jednak rozwiązanie tymczasowe. Już po kilku tygodniach biuro komisarza przeniesiono po raz pierwszy na Nowe Ogrody, choć pod inny adres, numer 11, ale i tam komisariat nie zagrzał miejsca na długo. W maju 1920 roku urzędnicy znów pakują dokumenty i przenoszą się do obecnego budynku rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, wówczas Delbrücke. To właśnie tutaj, na początku czerwca, nastąpiło oficjalne otwarcie urzędu. Najwcześniej swoją stałą siedzibę znalazł Departament Wojskowy KGRP. Już w czerwcu 1921 roku trafił właśnie na ulicę Nowe Ogrody 27. Jednak dopiero w 1923 roku cały komisariat został ostatecznie przeniesiony do gmachu dzisiejszej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W międzyczasie rozważano także inne rozwiązania. Otóż plany zakładały urządzenie służbowego mieszkania komisarza przy Nowych Ogrodach 7, ale ostatecznie budynek przekazano na potrzeby Klubu Polskiego. Finalnie mieszkania dla komisarza i jego najbliższych współpracowników pozostały w obiekcie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej był najwyższym przedstawicielem władz polskich w wolnym mieście Gdańsku. To on bowiem nadzorował działalność polskich instytucji i urzędów, reprezentując interesy Rzeczypospolitej wobec władz Gdańska i Ligi Narodów. Pierwszym oficjalnie mianowanym komisarzem z nadania już Ignacego Paderewskiego był Maciej Biesiadecki. Jednakże zanim objął urząd, jego obowiązki nieoficjalnie pełnił Mieczysław Jałowiecki. To właśnie Jałowiecki jako pierwszy polski przedstawiciel w międzywojennym Gdańsku podjął działania mające na celu zabezpieczenie kluczowych interesów Polski. Organizował polskie struktury gospodarcze oraz dbał, a przynajmniej starał się dbać o przejmowanie terenów portowych dla Rzeczypospolitej. Jego rola była fundamentalna, choć pozostawała w cieniu późniejszych, już oficjalnych nominacji. Łącznie w Komisariacie Generalnym RP urząd sprawowało 6 komisarzy. Maciej Biesiadecki, Leon Pluciński, Kajetan Dzierży-Kraj-Morawski jako pełniący obowiązki, Henryk Strasburger, Kazimierz Papé i Marian Chodacki. Najdłużej urzędującym komisarzem był Henryk Strasburger, który sprawował tę funkcję przez 8 lat. Był niezwykle skuteczny w walce z antypolską propagandą, dyskryminacją Polaków na rynku pracy i licznymi konfliktami, w tym problemami z polską pocztą. Jego następca, Kazimierz Papé, to postać zdecydowanie bardziej kontrowersyjna. Jego działalność w wolnym mieście Gdańsku budziła skrajne oceny, a on sam zapisał się w historii komisariatu w sposób niejednoznaczny. Ostatnim komisarzem generalnym RP w wolnym mieście Gdańsku był Marian Chodacki, dyplomata, wojskowy oraz doświadczony oficer wywiadu i kontrwywiadu. Objął urząd pod koniec 1936 roku, w momencie, gdy proces nazyfikacji Gdańska był już niemalże zakończony. Niemieccy narodowi socjaliści coraz śmielej eliminowali polskie wpływy, a pole manewru Komisariatu Generalnego było coraz bardziej ograniczone. O tym, jak w Gdańsku poczynali sobie Niemcy z NSDAP, dowiesz się z tego odcinka. Jednym z jego pierwszych działań było zjednoczenie podzielonej polskiej społeczności. Wcześniej, za kadencji Kazimierza Papé, doszło do rozłamu i powstania konkurencyjnej organizacji Związku Polaków wspieranej przez sanację. Aby zakończyć konflikt, Chodacki zdecydował się bowiem na radykalny krok. Wstrzymał dotacje zarówno dla gminy polskiej, jak i dla Związku Polaków. Organizacje te, pozbawione środków do działania, zostały zmuszone do porozumienia, które oficjalnie ogłoszono 3 maja 1937 roku. Zjednoczenie było koniecznością. W końcu Polacy stanowili mniej niż 10% mieszkańców Gdańska, a w obliczu rosnącej agresji nazistów tylko wspólne działania mogły zapewnić im jakiekolwiek bezpieczeństwo. Jako komisarz generalny Chodacki aktywnie bronił polskich interesów, stale alarmując o antypolskich działaniach nazistów w wolnym mieście. Wskazywał również na problem przenikania się wpływów polskich i niemieckich. Lojalność narodowa niektórych członków polskich organizacji budziła poważne wątpliwości. W
trakcie swojej misji nawiązał bliskie relacje z ostatnim wysokim komisarzem Ligi Narodów w Wolnym Mieście, Karlem Burchardem. Wspierał go w sporze z Gauleiterem Albertem Forsterem i prezydentem Senatu Arturem Greiserem, którzy coraz bardziej radykalnie działali w Wolnym Mieście. Zechce pan, profesorze, spotkać się z ministrem Chodackim i przygotować grunt do rozmów. Mogę działać natychmiast. Wspomniał pan jednak o prezesie Senatu Gdańskiego, panu Greiserze. Jego stanowisko jest odmienne od pańskiego. W jakiej sprawie? Pośrednictwa Ligi Narodów między stroną polską a gdańską. Pan Greiser nie życzy sobie mojej mediacji i przekazał mi to za pośrednictwem swego doradcy Bethera. W swoich raportach Chodacki wielokrotnie podważał stabilność psychiczną Forstera, z którym był zmuszony regularnie się spotykać. Odcinki poświęcone dojściu do władzy oraz działalności Alberta Forstera w Gdańsku odnajdziesz w odnośnikach, które właśnie wyświetlają się w prawym górnym rogu ekranu. Gdy wojna była już nieunikniona, 24 sierpnia 1939 roku Chodacki zarządził pogotowie bojowe na Westerplatte i nakazał ewakuację oficerów polskiego wywiadu z Gdańska, równocześnie uprzedził Burcharda o planowanych przez Niemców działaniach wojennych i sugerował, aby rodzina wysokiego komisarza opuściła miasto. Burchard we swoich wspomnieniach ciepło wyrażał się o Chodackim. Za ten przyjacielski postępek przedstawiciela Polski niech mi wolno będzie wyrazić mu na tym miejscu moje najwyższe uznanie. 1 września 1939 roku został aresztowany w swoim mieszkaniu przy ulicy Gralatstrasse, obecnie ulica Henewrońskiego, i osadzony w prezydium policji przy ulicy Okopowej. 3 dni później wraz z pracownikami komisariatu został wywieziony do Tylży, ówczesna Litwa. Dzień później, 5 września, doszło do wymiany. Chodackiego i jego najbliższych współpracowników zwolniono w zamian za niemieckich dyplomatów zatrzymanych w Polsce. Jak wspomniano wcześniej, Wolne Miasto nie mogło posiadać żadnych własnych służb wywiadowczych ani kontrwywiadowczych. Tym samym uczyniło to z Gdańska teren swobodnej działalności agentów wywiadowczych różnych krajów. Polską placówką wywiadowczą w mieście była ekspozytura 7 oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, funkcjonująca w ramach Komisariatu Generalnego RP. Powstała na przełomie lutego i marca 1920 roku jako biuro informacyjne w Wydziale Wojskowym. Jej pracownicy urzędowali na drugim piętrze budynku przy ulicy Neugarten 27. Pierwszym szefem placówki był Karol Dubicz-Panter w latach 1920-26. Po nim stanowisko objął Alfred Birkenmeier, a ostatnim kierownikiem w latach 1928-1930 był major Jan Żychoń. Głównym zadaniem ekspozytury było zbieranie informacji o niemieckim przemyśle wojskowym, marynarce wojennej, Abwehrze, gdańskiej policji i środowiskach rosyjskiej emigracji. Obszar działania obejmował Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie oraz Pomorze Zachodnie. Choć siedziba znajdowała się w Gdańsku, posterunki oficerskie rozlokowano także w Kościerzynie, Tczewie, Grudziądzu i Królewcu. Gdy Jan Żychoń objął kierownictwo ekspozytury, miał zaledwie 26 lat, ale już 13-letnie doświadczenie wojskowe. Kierownictwo zatwierdziło nasz projekt utworzenia nowej ekspozytury. Po Krakowie kolej na Bydgoszcz. No co, Janek, chcesz to objąć? Jednocześnie z dumą informujemy, że ten odcinek mógł powstać dzięki wsparciu firmy Chliwa Nieruchomości, która nie boi się stawiać czoła trudnym wyzwaniom i wspiera nas w realizacji misji naszego kanału. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego oglądania. Dowodził placówką przez 2 lata, po czym została ona połączona z poznańską i przeniesiona do Bydgoszczy. Mimo to Żychoń nadal prowadził działania wywiadowcze, często odwiedzając Gdańsk. Był znany z niekonwencjonalnych i często prowokacyjnych metod działania. Cieszył się opinią człowieka z ułańską fantazją, lubiącego luksus i dobrą zabawę, co nie zawsze spotykało się z aprobatą jego przełożonych. Jego przeciwnicy, szczególnie wewnątrz oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, uważali go za awanturnika i człowieka działającego na granicy ryzyka, co z biegiem lat przyniosło mu poważne problemy. Żychoń prowadził bezpośrednią grę wywiadowczą, wchodząc w otwarty konflikt z gdańską policją i niemieckimi organizacjami.
Wiedząc, że gdańska policja, choć formalnie neutralna, w rzeczywistości współpracuje z Abwerą, postanowi ją upokorzyć. Jedną z jego najbardziej znanych akcji było zlecenie odegrania Mazurka Dąbrowskiego tuż pod oknami gdańskiego prezydium policji. Był to czytelny sygnał, że Polacy wiedzą, komu naprawdę służą gdańscy funkcjonariusze. Żychoń działał z rozmachem, ale jego metody były skuteczne. Gdańsk był miastem wywiadów, a on był jednym z graczy, którzy nie bali się prowokować wroga. Istotnym zadaniem Żychonia było pozyskiwanie agentów, którzy mogli regularnie dostarczać cennych informacji o działaniach niemieckiego wywiadu. Jedną z jego najbardziej wartościowych współpracownic była Paulina Tyszewska, kobieta, która miała dostęp do ściśle tajnych danych. Była kochanką, a później żoną Reinholda Koca, zastępcy szefa gdańskiego oddziału Abwery. Jak oficerowi dwójki udało się zwerbować tak cennego agenta? Otóż Żychoń zdobył jej lojalność nie tylko pieniędzmi, ale także szantażem i obietnicami wsparcia dla jej rodziny, która znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. W zamian Tyszewska dostarczała kluczowe informacje o działalności niemieckiego wywiadu w Gdańsku, Elblągu, Królewcu i Berlinie. Dzięki jej doniesieniom polski wywiad rozbił sieć niemieckich agentów i zneutralizował wiele operacji Abwery. Równie cennym informatorem Żychonia był Wiktor Katlewski, księgowy w biurze marynarki wojennej w Berlinie. Jego raporty dostarczały obszernych danych z Urzędu Uzbrojenia Kriegsmarine, obejmujących umocnienia, artylerię i planowane modernizacje niemieckiej floty wojennej. Najbardziej spektakularną operacją Żychonia była akcja Ciotka, później przemianowana na Wózek. Misternie zaplanowana operacja wywiadowcza, która przez 9 lat dostarczała polskiemu wywiadowi bezcennych informacji. W jej ramach polskie służby przejmowały i przeglądały niemiecką pocztę wojskową przewożoną koleją do wolnego miasta Gdańska. Każdy pociąg z niemieckimi przesyłkami, który przejeżdżał przez Polskę, był przekazywany polskiej obsłudze na granicznej stacji w Chojnicach. Następnie na trasie Chojnice-Tczew celowo spowalniano skład, aby umożliwić agentom wyjęcie wybranych worków pocztowych. Kluczem do sukcesu tej operacji była nie tylko precyzja działań, ale także sprytne wykorzystanie polskiej gościnności. Część polskich kolejarzy zdobywała zaufanie swoich niemieckich odpowiedników w najbardziej klasyczny sposób, przy pomocy wysokoprocentowych trunków i solidnych porcji kiełbasy. Zawartość była przeglądana, a kluczowe dokumenty fotografowane. Po skopiowaniu listy odkładano na swoje miejsce tak, aby adresaci nigdy nie zorientowali się, że ich korespondencja została przechwycona. Całą operację wspierali zawodowi złodzieje i fałszerzy zwani kunami, którzy bez śladu otwierali listy, podmieniali plomby i ponownie zabezpieczali worki pocztowe. Najbardziej niewiarygodne w tej historii jest to, że operacja trwała przez 9 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Dzięki niej wywiad miał pełny wgląd w tajną niemiecką korespondencję, zdobywając kluczowe informacje o niemieckich planach wojskowych, ruchach wojsk i strategii III Rzeszy. To jedna z najdłużej prowadzonych i najbardziej skutecznych operacji szpiegowskich w historii II Rzeczypospolitej. Jednak skoro polski wywiad był tak skuteczny, to czy potrafił przewidzieć nadciągające zagrożenie? Dwójka doskonale wiedziała, że wojna jest nieunikniona. 31 sierpnia 1939 roku major Jan Żychoń osobiście pojawił się w komisariacie generalnym RP w Gdańsku, aby przekazać ostatnie ostrzeżenie. W ciągu 24 godzin Niemcy zaatakują Westerplatte i przejmą miasto. Żychoń dostarczył również dokładne informacje o rozmieszczeniu niemieckich wojsk. Dane te natychmiast trafiły do podpułkownika Sobocińskiego, szefa Wydziału Wojskowego, który przekazał je majorowi Henrykowi Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte. Jednak wiadomość zawierała jeszcze jeden najbardziej gorzki komunikat. Wojsko polskie nie przyjdzie z odsieczą. Kilka dni później Niemcy zajęli Gdańsk. Budynek komisariatu przy ulicy Neugarten stał się wkrótce siedzibą Gestapo, która właśnie stąd prowadziła swoją działalność. Po wojnie ulica kilkukrotnie zmieniała nazwę. Najpierw na Nowy Świat, potem na Karola Świerczewskiego, by ostatecznie w 1989 roku powrócić do swojej pierwotnej nazwy w tłumaczeniu na język polski, czyli Nowe Ogrody. Sam budynek dawnego komisariatu również pełnił różne funkcje. Od 1945 roku mieściła się tam siedziba Milicji Obywatelskiej,
a dziś znajduje się Komenda Miejska Policji w Gdańsku. W trakcie wydarzeń grudnia 1970 roku próbowano go nawet podpalić. O tych dramatycznych momentach opowiemy Wam w innym odcinku. Historia Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiego wywiadu w wolnym mieście Gdańsku to opowieść o odwadze, strategii i walce o informacje, które mogły zmienić bieg wydarzeń. Od skomplikowanych operacji szpiegowskich przez infiltrację niemieckiego wywiadu, aż po dramatyczne wydarzenia w przededniu wybuchu wojny. To wszystko stanowi fascynujący rozdział historii. Inne wątki dotyczące wydarzeń z okresu II wojny światowej znajdziesz w odnośnikach, które właśnie widzisz. Film powstał dzięki wsparciu doktora Jana Daniluka oraz inspektora Sylwestra Mieszczaka, komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Dziękujemy naszym patronom za wsparcie w realizacji tego odcinka. Wasze grono nieustannie rośnie, a my jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą formę zaangażowania. To dzięki Wam możemy tworzyć niezależne treści, sięgać po trudne tematy i przedstawiać historie, które często nie trafiają do mediów masowego przekazu. Jak zawsze prosimy o polubienia, komentarzy i udostępnienia. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów.